Dashbush, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jest rano. Jest tak zimno, że po prostu szkoda gadać. Nie wiem, z minus 4 stopnie. Jesteśmy, już przyjechaliśmy do łowiska, nagrywamy sobie początek tutaj za dnia. Już mamy rudel, chmarę, impal. Idziemy podchodzić impale. Są tak całkowicie po lewej stronie w buszu, ale dosyć blisko drogi. Także ruszamy na podchód, zobaczymy jak się dzisiaj dzień potoczy. Dzisiaj mamy w planach impale i elanda. Impale łanie, elanda, no zobaczymy, może krowa, może byk. Na razie idziemy na podchód. Ale jest zimno. Słuchajcie, dojechaliśmy do punktu obserwacyjnego. Tutaj akurat nie musimy wysoko wychodzić. Parę metrów. Już PH poszli zobaczyć, co się dzieje. Czy coś tam pod nami w buszu jest, gdzie elandy są przede wszystkim. Ale na początku tego odcinka, słuchajcie, udało się wczoraj, jak Wam wspominałem wcześniej, przeprowadzić negocjacje z właścicielem farmy i będziemy polować jutro, ponieważ to będą większe przygotowania. Będziemy polować na takie wyjątkowe zwierzę. Nie powiem Wam co, ponieważ podjęliśmy decyzję z Michałem wspólnie, że zrobimy ten materiał typowo dla wspierających. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, że zmieniamy broń, już nie będziemy polowali 8,5 razy 55 blazer, tylko idziemy już w grubszy kaliber. Jutro wymieniamy na 375 Holland. Więc możecie się domyślać, pisać w komentarzu, na co to polowanie było. Będziemy polować na większe zwierzę, dużo większe niż na te do tej pory, które polowaliśmy. Dobra, idę tam zobaczyć, co się dzieje, popatrzeć, gdzie te elandy są i tyle. Kurczę, powiem Wam, że tak zimno, to jest tak jak pogoda w rykowisko u nas rano, dosłownie, ale brakuje tylko mgły, bo wilgotność powietrza, nie wiem, czy tu jest 15%. Słuchajcie, zaczynamy 4. dzień dzisiaj polowania, chyba najzimniej z całego okresu, jaki byliśmy tutaj. Zobaczymy, dzisiaj udało mi się podebrać mojej żonie broń. Zobaczymy, co nam dzisiaj bush darzy, bo zaczynam ja dzisiaj strzelać od początku. Także trzymajcie kciuki. Oh, yes. Wow. Oh. Very good. Very nice one. Yeah. Good. Thank you. What man said? Man said. Thank you. Dashbush. Super. No to podarzę już. Dashbush.
That's Bur. Okay. Good. This is a very nice old guy, you see. Very nice. I can say maybe to like 7 to 8 years old. Oh. Yeah, very good. See it work. Słuchajcie, warto było podebrać Gabrysi broń. I tak, dzisiaj Bur podarzył najpierw impalą samicą, a teraz znowu pięknym impalą byczkiem. Znaczy byczkiem, samcem, no trudno powiedzieć, nie wiem jak to się tam po ich nie nazywa, ale super fajnie. Strzał z przodu na komorę, na oparkę dostał, daleko nie poszedł. Było git, super, naprawdę jest fajnie. Pogoda się robi, jedziemy dalej. Masz refleks. Very good. Tam to jacie. Podarzyło. Piękny, piękny. Ja. Teraz ty szczerze. Piękny. That's Bur. Thank you very much. Pleasure. Super. Good. Yeah, this is a very beautiful springboard. No i moi drodzy, po podchodzie strzelałem do łani impali. Obeszliśmy je tak, no fajny podchód był, powiem, że byśmy je obchodzili, raz nam odskoczyły i zatrzymały się w takich gęstych krzakach. Kombinacji było dużo, żeby w kamerze złapać wszystko, ale Michał mówi, że się udało. No to jest git. Idziemy sprawdzić strzał, a później będzie konkurs, bo sobie go po drodze jadąc tutaj wymyśliłem. Także oglądajcie uważnie i idziemy teraz zobaczyć naszą impalę. Darbush, very good. Good shot and beautiful impala. Yes. No jest nasza impala. Słuchajcie, tutaj trzeba PH-owi zaufać. Ja poszedłem w lewo, a on poszedł w prawo. Za chwilę mnie wołał, nie, tu jest, mówi. Congratulations again. Thank you very much. Pleasure. Kolejny sukces na czarnym lądzie. Słuchajcie, druga impala, łania. Także polowanie udane, super. Teraz standardowo sesja fotograficzna. Zbieramy cały czas materiały na stronę. Zbieramy, przypominam, sudeckaostaja.com. Zbieramy materiały na bloga. Zdjęć mamy masę. Kolejne wyjście udane.
No i za chwilę będzie ten konkurs, ale to sobie spokojnie zakończymy tutaj pracę przy naszym trofeum i pogadamy, zrobimy konkurs. A jaki, to zaraz zobaczycie. Jesteśmy znów na wzniesieniu. Już zlokalizowali koledzy zwierzyny, ale tym razem ja ją widzę. Więc mamy jakieś 1,5 kilometra około do podejścia. Schodzimy w dół, musimy zejść z tego wzniesienia na dół i tam na dole mamy zwierza. Jakiego zobaczycie, jeżeli uda nam się podejść. A jak nie uda się, to wam powiem, żeśmy podchodzili. Zobaczymy. What is it? Moi drodzy, podchodziliśmy Impale tak naprawdę. Tam powiedziałem na górze, że wam powiem, jeżeli nie uda się dojść do strzału. No, było blisko, mało brakowało i już byłem złożony, ale to była tak duża chmara, tam było ze 30 sztuk. Były w tym buszu, to naprawdę ta widoczność, nie wiem, to ile do nich mogło być, tam 50-60 metrów. Jedna nas zobaczyła, ruszyły w dół. Także kolejny podchód nieudany, znaczy nieudany. Brak oddanego strzału, tak? Natomiast już słońce wyszło na tyle wysoko, że lekko mi się woda w chłodnicy zakotowała. Więc czekamy na auto, bo przeszliśmy w granicach 6 km, słuchajcie, z górki na dół, później pod górkę, zeszliśmy znowu, jesteśmy tutaj na drodze. Zaraz podjedzie drugi PH i nas zabierze i ja już chyba na dzisiaj sobie wydarujemy, bo 11 godzina dochodzi, więc jedziemy do lodży, a tam zobaczycie w dzisiejszym materiale przejdziemy sobie po całym obiekcie, tak naprawdę pokażę wam zbrojownię, pokażę wam pokój, w którym jemy, basen. Chcę, żebyście to zobaczyli, ponieważ no, standard jest taki, nie chcę powiedzieć VIP-owski, ale raczej bym powiedział, że taki standard premium, więc ocenicie sami. Także widzimy się po lunchu, już na naszej kwaterze, nazwijmy to po polsku. Do zobaczenia. Moi drodzy, no i przyszedł czas na konkurs obiecany. Słuchajcie, do wygrania postarał. Zaraz po tym, jak wam powiem, ukażę wam się zdjęcia, bo go tutaj oczywiście nie mam. Jest w domu, ale czeka nówka, fajne, w 2 miejscach podparcie. Także zapraszam. Słuchajcie, przed nami, obok mnie na ziemi jest pewien rodzaju, nazwijmy to toaleta. I chciałbym, żebyście powiedzieli, może wiecie, a jak nie wiecie, to wygooglujcie, które zwierzę załatwia się w ten sposób, jak tutaj będziecie jak zaraz wam Michał pokaże. Natomiast w komentarzu napiszcie jakąś krótką rymowankę, słuchajcie, jedno zdanie. 2 zdania. 2 zdania, napiszcie 2 zdania z jakie to zwierzę, używając w tych 2 zdaniach nazwy. I Stasiu i Kornelka wybiorą najlepszą rymowankę i pastorał, on kosztuje w granicach chyba 4 stówek. Wyślemy do jednego z was. A teraz popatrzcie, o czym do was tutaj mówię.
To zdjęcie chyba na Instagramie można zobaczyć. Tak, to zdjęcie będzie można zobaczyć na Instagramie. Zrobiłem zdjęcie, krótki filmik, wrzucimy na Instagrama. Także zapraszam, kto będzie chciał, to Instagram, Facebook będą, taka fotorelacja tam jest gruba, bo cały czas wrzucamy. A tych żyraf tu mają naprawdę nadstan. Także jest tutaj tych żyraf bardzo dużo. Nie ma wyjazdu, żebyśmy nie widzieli nie kilku, tylko kilkunastu albo kilkudziesięciu żyraf. Oczywiście wszystkiego tego nie będzie w filmach, bo te filmy musiały mieć po 2 godziny. Natomiast tych żyraf to jest tutaj, ogólnie tej zwierzyny tu jest naprawdę dużo. Także jedziemy już na obiad, na lunch, jak oni to tutaj pięknie mówią. I widzimy się, tak naprawdę znowu będziemy się widzieć jak wam wspomniałem wcześniej, na naszej kwaterze. Tam was oprowadzimy, pokażemy. Praktycznie postaram się wam pokazać wszystko. Domek tam macie w pierwszym odcinku, ale przejdziemy sobie wodopój, tam będą zwierzęta, zbrojownie, trofea, wszystko po kolei sobie wam pokażę. Więc odcinek będzie lekko przydługawy, ale myślę, że ciekawy i sporo informacji w nim będzie. No i tak nas tu właśnie cały dzień buja na tym aucie. Dobra, nie będziemy przedłużać. Do zobaczenia po obiedzie na lodży. Moi drodzy, po polowaniu, tak naprawdę już po lunchu, w przerwie między wyjściami, chciałem wam pokazać całą tą lodżę, tutaj miejsce, w którym się znajdujemy, gdzie śpimy, jemy, oglądamy masę zwierza i sobie po kolei przejdziemy. Akurat jesteśmy na początku, w miejscu, które powinniście kojarzyć z pierwszego odcinka, zaraz po naszym przyjeździe. Tutaj nas tak pięknie witali, grali, śpiewali na bębnach, częstowali i tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj jest jakby początek całej naszej przygody afrykańskiej, zaczął się tutaj w tym miejscu. Tu mamy jakby salę główną, zaraz sobie wejdziemy do środka, chcę wam pokazać. Takie oto mają leżaki, tutaj sobie można odpocząć. Masę takich typowo afrykańskich posągów, nie posągów, tutaj takie ala ozdób. No i słuchajcie, wchodzimy na główną salę. Na samym środku mamy kominek, wszystko jest przyozdobione mega trofeami. Możecie zobaczyć po lewej mamy Steinbocka, 3 medaliony całego Steinbocka, do góry jest bawolec, po prawej mamy kudu, na dole impalę, taką praktycznie samą jak udało mi się upolować na pierwszym wyjściu. Tutaj stoi broń i mamy taki stół, w którym my, wracając z polowania, za każdym razem kładziemy sobie optykę, lornetki, co tam kto chce, to po prostu odkłada. Tutaj mamy stojak na broń, polujemy, wszyscy mamy blazery Silence, R8, wszystkie są w kalibrze 8,5 x 55 blazer, czyli tym nowym kalibrze. Optyka na nich jest założona akurat chyba na tym jednym jest optyka tylko do 15. Nie, to akurat wziąłem do 12, to jest ten, co ja z nim poluję. Są te lunety B2. Ta jest do 15. Tak, bo to jest 56 i ona jest do 15. Z tego ciacha Gabrysia z Marcinem. Każdy ma swoją, odstawiamy po każdym polowaniu. Przed wyjściem zabieramy sobie ze stojaka lornetkę, broń i lecimy dalej. Tu przy tym stole jemy codziennie kolację. Tutaj macie trochę ponagrywane, jak to ładnie jest podawane. Naprawdę w wersji takiej no na bogato. Za nami stoją trofea lew. Zobaczycie sobie tutaj jeszcze szpilboki są spreparowane. Taki ich afrykański badger to się nazywa, taki ich afrykański borsuk. Z tyłu mamy porożek antylopy gnu. I najmniejsza antylopa świata, czyli Dik-Dik. Słuchajcie, to jest trofeum Dik-Dika. Ta antylopa waży około 4 kg. Mieliśmy okazję jej widzieć, nawet udało się nagrać. W którymś z odcinków zobaczycie. To jest chyba w tym odcinku, gdzie nie udało nam się nic strzelić. Jeżeli ktoś tam sobie może się cofnąć, to biegaliśmy za zebrami i 3 Dik-Diki były przy samej drodze. Takie oto maleństwa. Za Michałem, zaraz się odwróci, mamy już takie troszkę większą zwierzynę afrykańską. Od samej góry, od lewej strony jadąc mamy przepięknego Oryxa, naprawdę kapitalny, długie szpady, rewelacyjny, troszkę niżej jest Waterbuck, których jest tu bardzo dużo, u góry jest gnu, na dole mamy Elanda, największą antylopę świata, te byki potrafią ważyć nawet 1 tonę, no i tu mamy nieszczęsnego nosorożca,
który zginął z rąk kłusowników, ale tą historię wam opowiem. Zrobimy przybitkę, ponieważ tu jest cała historia tego pięknego byka. No i niestety ten nosorożec został skłusowany, tak? No, tutaj mamy bar, w którym często gościmy. Zaraz zobaczycie, tu są wszystkie trunki świata. Do góry tam jest jakiś PlayStation, telewizor. Hello. Please one beer, ok? One beer? Yes. No i tutaj właśnie mamy obsługę całą, która jest przesympatycznie miła. Słuchajcie, przejdziemy sobie dalej na taką otwartą część. A powoli, hiena brązowa, kto nie widział, możecie zobaczyć. Na to zwierzę można tutaj strzelić legalnie, ale trzeba mieć specjalną licencję. To jest hiena, która tutaj na Bibi występuje dosyć często. Nad nami, bo zapomniałem jeszcze, widzisz mi się, bo za szybko idziemy. Nad nami mamy lamparta z lewej strony. U góry też mamy lamparta z młodym oryksem, chyba to jest młody oryks, tak mi się wydaje. Moi drodzy, Namibia się różni tym od RPA, że w Namibii można legalnie na lamparty polować. I tutaj się naprawdę poluje, nawet na tej farmie 1 do 2 rocznie strzelają, tak? Polowanie dosyć drogie, samo trofeum dosyć drogie. Thank you very much. Dosyć drogie, natomiast powiem wam, że w RPA lamparta strzelić nie można. I tu mamy tak zwaną cheetę. I w potocznym języku, czyli geparda. I przez cały nasz pobyt jesteśmy tutaj, jeżeli byśmy spotkali, to bez problemu możemy geparda strzelić. Więc no niestety trzeba mieć chyba bardzo dużo szczęścia, ponieważ tych gepardów dużo tutaj nie pada. A ta farma jest ogromna, trawy w tym roku są wysokie, więc ciężko będzie zauważyć, ale powiem wam, że to ani mnie oko nie migło. Do góry mamy jeszcze jednego lamparta, który został upolowany tutaj na tej farmie. Naprawdę duży samiec. W fajnej formie spreparowany. Mi się zawsze podobały koty spreparowane, leżące na jakimś konarze. I ten zrobiony jest właśnie w ten sposób. No, kawał zwierza i jeden z przedstawicieli Wielkiej Piątki. Na dole szakal, dosyć popularny tutaj. Pospolity drapieżnik, tak jak u nas lis. Natomiast mega ciężko strzelić, bo to są za wysokie trawy. Też fajnie zrobiony z gołębiem, którego sobie niesie. Taka kompozycja całkiem przyjemna. I najmniejsza antylopa świata, powiedzmy wielkości naszego zająca, Dig. Najlepsze jest to, że to jest najmniejsza antylopa, ale słuchajcie, w cenniku to wcale nie jest tanie. To ponad 2 koła euro chyba chcą za to. Więc poza tym nie wiem, z czego to strzelać, chyba z dubeltówki, bo to z kuli to ciężko byłoby trafić na jakieś 150 metrów. Nie wiem, no, myślę, że udało nam się te 3 nagrać, to był fart, bo były przy samej drodze, bo normalnie w buszu chyba to jest nierealne. Przeszliśmy na taką część otwartą, ogrodową bardziej. Tutaj macie takie sobie hamaki, można sobie posiedzieć, poodpoczywać. Kanapy i z drugiej strony ten bar zewnętrzny. Zaraz zobaczycie. Tam też mają kominek z trofeami fajnymi. Zaraz sobie przejdziemy z drugiej strony. Pokażę wam trofea, które są jeszcze na ścianie od wewnątrz. Przejdziemy sobie teraz do sklepu Blazera, bo widzę, że jest otwarty. Jeżeli ktoś czegoś by zapomniał, no to można sobie tutaj się zaopatrzyć. Są jakieś koszule, słuchajcie, podstawowe rzeczy, tak? Koszule, jakieś buty, kamizelki, pamiątki, można sobie coś kupić dla siebie. Z takich ciekawych rzeczy, słuchajcie, dywany z zebry, dosyć popularne tutaj w Namibii. No i wszelkiego rodzaju tam jakieś, mówię, gadżety, łyżki, nie łyżki. I to, co jest tutaj ważne, czyli to jest ten błyszczyk do ust, bo tu strasznie wysusza to mega i no my mamy swój, przywieźliśmy z Polski. Także taki mały, można się zawsze zaopatrzyć. No to jeszcze futerały są na przykład. No są, no, paski do broni futerały.
Przejdziemy sobie dalej, bo tutaj mamy miejsce, w którym już widzicie tam dalej basen i tu sobie można naprawdę posiedzieć, aczkolwiek ja nie uważam, że ta pogoda, która jest tutaj teraz napawa do jakiegoś takiego optymalnego pływania w tym basenie, bo tu rano jest naprawdę zimno i ta woda, nie wiem, czy ma 15 stopni, teraz może się trochę nagrzała. No i cóż my tu mamy? Mamy bardzo popularną tutaj żyrafę, których tu jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o samą populację tej żyrafy, jest ona tutaj no, bardzo liczna i też są przeprowadzone na nią polowania redukcyjne, tak? Mamy zebrę pięknie spreparowaną, prawie taka sama jak moja, więc prawie, no chyba nie ma identycznych. I u góry bardzo popularny, nasz znany wszystkim afrykański dzik, czyli guziec, zebra. I co ciekawe, moi drodzy, te zebry, co są tutaj, to są zebry górskie, bo jeszcze jest druga odmiana zebry. Natomiast tutaj my w Namibii mamy głównie zebry górskie. Tutaj mamy bawolca, dalej nie bawolca, przepraszam, tylko mamy hardebesta, później jest sable, antylopa jedna z większych, jedna z droższych też antylop, nie ma co tutaj ukrywać. Później mamy gnu, takie jak nam się udało upolować, później mamy roana i springboka. Do góry wiszą dwa piękne oryksy. Namibia to tak słynie z tych oryksów, więc jest ich tutaj sporo. No i tu mamy przy tym stole znów codziennie jemy lunch, czyli o godzinie 12, jak już wracamy z porannego wyjścia, sobie siadamy tu na spokojnie i jemy sobie lunch. Tam są jakieś tam toalety, basen, można się położyć, poopalać się, naprawdę. Nie chciałbym tego nazywać, że to jest jakby miejsce dla VIP-ów, ale to już jest taka klasa wyższa premium. Koledzy, którzy w Afryce byli, polowali, mogą mieć porównanie, mogą widzieć, natomiast ja jestem pierwszy raz i od razu jestem na tej półce wyższej, tak? I porównując to, co byliśmy na sąsiedniej farmie, gdzie polowaliśmy na te zebry, co cały dzień biegaliśmy i nie udało się, no to już była dysproporcja, była bardzo widoczna. Przejdziemy sobie teraz na miejsce, które mi się najbardziej tu podoba, gdzie my spędzamy tam sporo czasu tak naprawdę, dlatego że mamy tam taki stolik okrągły i zawsze sobie tam spotykamy się przed posiłkami 15-20 minut wcześniej i możemy sobie i wszędobylskie jaszczurki, takie z żółtymi głowami. Możecie zobaczyć. Sobie siadamy tam, opowiadamy, co było na polowaniu, no i czekamy na posiłek, tak? Każdy podany posiłek jest tutaj charakterystyczny, dlatego że jest przez obsługę oznajmiany biciem w te bębny. Moi drodzy, tutaj właśnie już mamy tych krzeseł dostawione, bo normalnie są 4, jeszcze 2 dostawiliśmy. No i tu sobie spędzamy sporo czasu, wspólnie całą grupą. Jednocześnie tam mamy miejsce na ognisko, takie wielkie palenisko jest, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, co jest za tym ogniskiem i tam sobie podejdziemy, bo tam jest wodopój. Wodopój, do którego przychodzi zwierzyna, ponieważ cała lodża jest położona w centrum tego rezerwatu, czyli jak my wyjeżdżamy stąd na polowanie, widzimy masę zwierząt. Natomiast tu się nie poluje. Ta powierzchnia to jest około całe 3000, czy około 3500, musiałbym dokładnie dopytać. I to jest wyłączone. I ta zwierzyna tutaj jest i tu mamy wszystko. My siedząc tutaj spokojnie, no teraz wiadomo, że jak nagrywamy, mówimy głośniej, no to w tym momencie zwierzyna się odsuwa, natomiast za 10-15 minut wraca. Spróbuję Wam to nagrać z domku, ponieważ z każdego domku położonego tutaj, w którym my mieszkamy i możecie zobaczyć ten domek od środka w pierwszym odcinku, to powiem Wam, że z każdego domku wychodzi taras, tam jest taki mini basenik, można sobie tam usiąść i widać ten wodopój i całą tą zwierzynę, która się tutaj przywija. Może coś będzie. No jak na złość, nie ma nic. Były guźce, jak żeśmy szli, ale nie. Jest coś tam. A jest tam, coś waterbook jest. Coś tam przechodzi. Ale tu wystarczy posiedzieć sobie na spokojnie, cichutko. Tu zaraz przychodzą springboki, przychodzi kudu, waterbooki, przychodzą guźce. No i słuchajcie, co tu jest dla mnie takie fascynujące. Ja widziałem wiele, naprawdę, znaczy widziałem. Byłem w różnych rejonach świata, nie na polowaniu, ale na przykład tutaj same kolory ptaków, które przylatują. I już mamy, proszę bardzo, na nasze powiedzenie, ten przybiegła impala. Poczekajcie, zaraz wrócimy do ptaków.
No coś nie chce współpracować. Nie chce współpracować? Pobiegła. Chowa się za drzewem. Te ptaki, które tutaj są tak kolorowe, także to są jakieś tukany. Ja nie znam tych gatunków, ale siedząc na tarasie możecie oglądać no, wszystkie kolory. Są i czerwone, niebieskie, purpurowe, fioletowe. Naprawdę takie godzina, najlepiej to oglądać je po prostu rano, tak? Albo jak wracamy z polowania, nie jest jeszcze do końca tak bardzo ciemno. Raz nam się udało wrócić wcześniej, no to po prostu to jest niesamowite. Jak polujemy, to słuchajcie, te ptaki od strusi, które widzieliście w materiale, przez takie jakieś ala dropie, perliczki, te kuropatwy ich, tukany, chyba wzorowany ten zazu cały z Króla Lwa jest na tym jednym tym ptaku. Nie wiem, tych ptaków to jest po prostu masa. To ilość gatunków i przede wszystkim uroda tych ptaków jest no, niesamowita. Przejdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce, bo chciałem wam pokazać zbrojownię od środka, dlatego że tylko że na zbrojownię będziemy musieli chyba poczekać na szefa całej farmy albo na któregoś PH-a, także spokojnie sobie siądziemy przy naszym okrągłym stoliku, dopijemy sobie piwko do końca i przyjdzie, to wam pokażę zbrojownię. Nie chcę tam wchodzić sam, natomiast mamy tam całą stajnię blazera. No i też nie będzie ukrywał, że jutro zmieniamy kaliber, przynajmniej na moje polowanie. 8,5-55 blazer przechodzę na 3,75, a na co będziemy polować, no to będzie zrobiony osobny odcinek z całego tego dnia. Ale to wszystko w swoim czasie. Ten odcinek, jak już wspomniałem wam wcześniej, zaplanowaliśmy z Michałem, że robimy taki wyjątkowy dla osób wspierających. Chcemy po prostu podziękować osobom, które wspierają kanał na YouTubie, na Patronite, dlatego że dla nas to jest też mega wsparcie. No i coś od siebie też chcemy dać, także zrobimy ten odcinek dla osób wspierających. Idziemy do naszego okrągłego stolika, spokojnie sobie dopić piwko. Co ty tam robisz? Nasz burz. Po kolejne wyjście, moi drodzy, jedziemy, ale zanim jedziemy na polowanie, jedziemy najpierw na strzelnicę, ponieważ w dniu jutrzejszym zmieniamy broń, w sumie tylko zmieniamy kaliber, zamieniamy blazery, zmieniamy na 3,75 Holland, będziemy polować na dużego zwierza. A dlaczego dopiero jutro? Ponieważ musicie o tym wiedzieć, że tutaj musiała być cała przygotowana do tego eskapada. Musimy wam drugiego operatora pokazać, bo my tu nagrywamy początek, a tam nas nagrywają. Już nie nagrywają. Już nie nagrywają. I
w związku z tym, że potrzeba było jakby wyprzedzenia tam dzień, 2 dni, w związku z załadunkiem tego zwierza, jeżeli się go uda oczywiście upolować, co też nie jest przesądzone, że tak będzie, ale takie większe przygotowania. Natomiast na co będziemy polować? Będzie z tego osobny odcinek, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, będzie on opublikowany dla wspierających. I teraz, moi drodzy, no ruszamy, jedziemy teraz na polowanie, będziemy dalej polować. Została nam jeszcze z tego podstawowego pakietu, że tak powiem, została nam jeszcze impala, 2 impale łanie i 1 eland. Z elandem może być ciężko, bo naprawdę widzieliśmy je tylko 2 razy i tak już trochę straciłem nadzieję na te elandy, że się uda upolować. Ale piękny waterbook, naprawdę. Kudo? A, kudo. Big waterbook. Big waterbook, yes, this is big, very big. Zaraz zobaczycie, tutaj Michał Wam go pokaże. O. Oczywiście jesteśmy w rezerwacie. I teraz tak, zostało nam jeszcze te 2 impalki łanie, została nam jeszcze eland. Z tym elandem może być ciężko, dlatego że tak naprawdę widzieliśmy je 2 razy. Bardzo płochliwe zwierzę, trudne polowanie, naprawdę trudne, no ale nie poddajemy się, tak? Więc lecimy dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj nam też Hubert czymś podarzy. Fajnie, że te odcinki będą intensywne. Zobaczycie wiele osób, które albo już widzieliście, tak? Bo nie wiem, jak ten montaż tam wyjdzie, ale kamera była z Gabryśką, kamera była z Marcinem. Dzisiaj ją Adam tą drugą zabrał, Adam Ginter, więc będziemy Wam pokazywać tych ujęć sporo. No i co? No i my ruszamy w Knieje i próbujemy, tak? W burz, przepraszam, w burz, tak, dobrze mi mówisz. Ja już tak z przyzwyczajenia. Po tym bardzo piekielnie zimnym poranku, słuchajcie, był lód, normalnie był lód na piasku. Ja nie wierzyłem, żeśmy jechali w cieniu, starym korytem rzeki, nowym korytem, starym, ta rzeka płynie przez tylko kilka miesięcy, ale było normalnie lód był. No teraz zrobiło się ciepło, jest naprawdę ciepło i szukamy zwierza. Także dash bush. Right, yes. Making holes. Yes. No i moi drodzy, dojechaliśmy na strzelnicę. Zobaczcie. 375. Kawał pocisku. Norma Oryx. Bardzo twarda kula. Będziemy strzelać najpierw do gongu na 100 metrów, później do gongu na 200 metrów. No i zobaczymy. Broń, oczywiście R8. Jak mogłoby być inaczej? Tutaj jest założony luneta Blazera Infinity, teraz to się nazywa B1. 2.8 do 20 razy 50. No chcę sprawdzić moje umiejętności, zobaczyć w sumie, czy broń jest przystrzelana dobrze, czy nie. Trochę ten blazer taki podjechany, no ale będziemy próbować. Także oddajemy pierwsze strzały. Tak naprawdę nagrywamy ten początek do tego filmu dzień wcześniej, bo jutro od rana już zmieniamy silensa na tego Successa Uda i będziemy z nim polować. Ok, let's go. Gotowy? $200 meters? 100 meters. Przystrzelane, kopyto jest, nie ma co gadać. Będziemy jutro walczyć. Także do futerału, do auta i wracamy do 8,5 razy 55. Do zobaczenia jutro rano. Here we go. Thank you very much. Michael, Me too. cola. Cola. 0. None. Thank you very much. And Michael, Idziemy teraz na polowanie z Ginterem i Lorenzem. Zobaczymy, na jakie tropy natrafimy. Czy to elanda, gnu, zebrę, impali. Bo na to możemy polować.
Jesteśmy przy źródle, powiedział profesjonalny myśliwy, gdzie woda cały czas sama wypływa. Nie ma tu żadnej pompy, niczego. Dlatego zobaczcie, jak tu jest zielono. I przed chwilą mieliśmy ponad 50 impal przy tym wodopoju. Ginter syrop do impali. Bierzemy łuskę, nie zostawiamy nigdy tutaj. Będziemy zobaczyć. No i już znaleźliśmy, już widać. Jest. Mówi profesjonalny myśliwy, że trudny strzał, bo dużo buszu było przed nim, ale udało się. Szybko załadujemy i jedziemy dalej. A tymczasem może niech nam Kamil pokaże, jakiego sukcesy łowieckie w tej chwili. Znowu szakal? No. Fox. It's called a big ear fox. Protected. Set up. Słuchajcie, myślałem, że szakale i już chciałem bić. A tu się okazuje, że to są jakieś specjalne ich tam lisy afrykańskie. Ponoć jakby mi to zaciachali, to będę Muszę się obrócić. Ponoć jakbyśmy to zaciachali, to byśmy do więzienia poszli. Okej, let's go. I think so. Szakal. Bo tutaj szakal jest szkodnikiem. Tak, szakal jest do strzelania, tak samo jak pawian. Oni tutaj traktują jako szkodniki, a to jest jakiś lis. Dowiem się później dokładnie, bo no nie wiem, jakiś... What is fox? It's a big ear fox. Big fox, nie wiem. Ear. Big ear. A, wielkouchy. Wielkouchy lis, także dobrze by tego nie ciachali. Nie no, oni wiedzą, co możemy strzelać, a co nie. A ja myślałem, że to szakale. To jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy. Tylko strusie dogam. Bo strusi jeszcze nie widziałem tak. Lei si ferma, le si ferma. Free is a big book.
podchodziliśmy, słuchajcie, Impale na początku i odruchowo gdzieś tam popatrzyłem w lewo, jak to polski myśliwy, patrzę dziki. No oczywiście guźce, tak. 2. Nagrany jest. To jest nagrane. O. Słuchajcie, ten jeden z tyłu, tak zamknięty, biały. Już Michael rozkładał pastorał, wszedł w burz. I możesz sobie szukać go tutaj. Nie wiem. Najlepsze jest to, żeśmy go chyba 2 razy widzieli w tym rejonie. No, 2 lożki i on. Ale jest naprawdę no, duży guziec. Nawet PH mówi, że big one. Niestety, poszedł, nie ma. Szkoda. Wielka szkoda. Chwila krótkiej wspinaczki i zobaczymy z góry, czy jest jakaś zwierzyna w buszu. Mamy waterbocka. I szukamy dalej. Tylko kurz widać. There. Lawrence. Come on. Also good. See one standing. One standing? Yeah, they're looking to the right. Yeah. Let's get him. Let's get him. Eller kan stanna där, Alma. Ja. Hade du gandes eller no? Ja. Hade du gandes eller? No i teraz załadować na auto, akurat dało się dobrze podjechać.
Perfect shot. I know. Like myself. We're starting to get good at this now. So, perfect. Luckily it's female, ne? Yeah. we couldn't see the head. No i niestety kończymy dzisiejsze polowanie. Były guźce, były impale, było praktycznie wszystko. Masę zwierza widzieliśmy, niestety się nie udało. Ale takie jest polowanie. Także jedziemy już na lodże. Także kończymy dzisiejszy dzień. To jest nasz dzień misiek który? 4 czy 5? 5. Przed nami 6 i pół 7, dlatego że 7 mamy poranne wyjście, o 19 wylatujemy już do Hamburga. Nie do Hamburga, tylko do Frankfurtu. Także jeszcze jeden pełny dzień polowania. Tylko że jutro polujemy na zupełnie innego zwierza, zupełnie większego. Moi drodzy, ja już Wam mówię dzisiaj dashburzy, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem jak to wyjdzie montażowo, natomiast pewnie widzimy się już, następny odcinek będzie chyba zakończający. I będzie na pewno trochę dłuższy, bo chcę w nim tak podsumować Wam wszystko to, co mnie tu spotkało przez cały tydzień. Od spakowania się przez polowanie, całą tą otoczkę, która tutaj jest, przez obsługę i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Dashbush.